Hello. Witam wszystkich. My name is Sherry. My name is Wayne, and before we get started, Mam na imię Sherry, to jest mój mąż Wayne. Zanim zaczniemy, at the end of this month, on the 23rd of November, we'll be married 50 years. pod koniec tego miesiąca, 23 dokładnie, będziemy świętować 50. rocznicę naszego ślubu. It went fast. Ale szybko to minęło. Przeleciało. I am a firstborn child. And I'm also a firstborn child. Oboje jesteśmy jedynakami. I'm a night person. And I'm a morning person, early morning person. Sherry mówi o sobie, że jest takim nocnym makiem, a Wayne mówi, że jest z kolei takim rannym ptaszkiem, naprawdę rannym ptaszkiem. I love to be outdoors in the sunshine and the warm air. I like to be indoors with the air conditioning. Sherry mówi, że lubi być na zewnątrz, lubi być w cieple, lubi cieszyć się pogodą, a Wayne z kolei lubi być w środku, wewnątrz, cieszyć się ciepłem, ale domem, w środku. I like little children. And I like to be quiet and have quiet. Sherry mówi, że bardzo lubi małe dzieci, wokół siebie lubi ten harmider, a Wayne z kolei woli spokój. I love people. And I like to be alone. Ona kocha ludzi, a Wayne z kolei woli być sam. I like to have parties and company for dinner. And I like just the two of us. Sherry mówi, że bardzo lubi zapraszać gości do siebie na kolację, czy na posiłki, ogólnie rzecz biorąc, a Wayne mówi, a ja wolę być tylko we dwoje. I like to sightsee. And I like to read and relax. Ona lubi zwiedzanie, a on z kolei woli czytać książkę i siedzieć w domu. I'm very organized. Ja jestem bardzo zorganizowana. This has changed through the years. It has. To się bardzo zmieniło przez lata. I used to be very organized. Ja z kolei byłem bardzo zorganizowany. She was disorganized. A ona była bardziej zdezorganizowana. But somewhere along the line it switched. Ale gdzieś po drodze to się odmieniło. I still think I'm organized. Ja dalej uważam, że jestem dość zorganizowany. I'm very talkative. Ja jestem bardzo rozmowna, And I'm a thinker. a ja z kolei jestem myślicielem. I'm very spontaneous. Ja jestem bardzo spontaniczny, And I'm very cautious. a ja z kolei bardzo ostrożny. Let's go slow. Czyli wszystko powoli. I have a wonderful sense of humor. Ja mam niezwykłe poczucie humoru. Say I don't. Twierdzisz, że ja nie? I'm very serious. Ja jestem bardzo poważny. I really am most of the time. Naprawdę. I'm an extrovert. Ja jestem ekstrowertyczką, And I'm an introvert. a ja introwertykiem. Now you can imagine how different we are. You get to picture that we're different? Czy widzicie teraz, jakie są ogromne różnice między nami? Now I'm going to share a little bit about my home, and Sherry's going to share a little bit about her home. Ja podzielę się troszeczkę historią mojego dzieciństwa, mojego dorastania, a potem to samo zrobi się. Growing up, my home was a war zone. Kiedy ja dorastałem, to mój dom był jak strefa działań wojennych. I can't remember a day where my mother and father did not fight. Nie przypominam sobie nawet jednego dnia, w którym moi rodzice by ze sobą się nie kłócili. Except for during the time when they got divorced and were not together. Chyba że kiedy przypomnę sobie to dzień, w którym się rozwiedli i już nie mieszkali ze sobą i wtedy już się nie mogli kłócić. My father was very abusive, verbally and physically. Mój ojciec był bardzo taki agresywny, zarówno werbalnie, czyli słowem, jak i czynem. And I think the worst times for me were at dinner time when there was always a fight between them. I najgorszy czas, jaki był w moim domu, to kiedy walczyli między sobą przy kolacji. And so we seldom ate together as a family, at least with me, because I left. Ja tak naprawdę nie byłem w stanie jeść posiłku z moją rodziną, bo to był straszny czas.
We had very little family time together. Mieliśmy bardzo mało wspólnego czasu razem. We kind of did our own thing, took our own paths. Ale każdy robił swoje rzeczy, zajmował się swoimi sprawami. My family was very materialistic, especially my mother. Moja rodzina była bardzo materialistyczna, szczególnie moja matka. And my father, unfortunately, was a womanizer. Mój ojciec był także kobieciarzem. And many times he would take me with him places. I często zabierał mnie ze sobą. And I would see the way that he lived. I odkrywał przede mną to, jak funkcjonował, jak żył. And his lustful look. I to, jak porządliwie patrzył na inne kobiety. And I kind of took after him. I ja niestety wziąłem bardzo zły przykład od niego. My life was pretty much a life of rage. I was angry all the time. I moje życie to było pasmo wściekłości, złości. Byłem cały czas poddenerwowany. And my parents were not affectionate with each other at all. Moi rodzice też nie okazywali sobie żadnych uczuć. And so the result is I became a very angry young man who did not know how to communicate with people. W efekcie tego stałem się bardzo złym, pełnym goryczy, złości, młodym człowiekiem, który nie potrafił się komunikować i odnosić normalnie do drugiego człowieka. My home, on the other hand, was filled with love. Mój dom z kolei był pełen miłości. My parents never argued, at least not in front of me. Moi rodzice nigdy się nie kłócili, no przynajmniej nie w mojej obecności. We spent all of our time together as a family doing fun things and making memories. Spędzaliśmy każdą wolną chwilę jako rodzina, grając w różne gry, czy spędzając czas ze sobą, ciesząc się sobą. We spent a lot of time with our extended family, so we had a lot of cousins and aunts and uncles that were always involved in our lives. Spędzaliśmy bardzo dużo czasu z naszymi dalszymi krewnymi, którzy często nas odwiedzali. Kuzyni, ciocie, wujkowie. My father was attentive and very loving to me and my mother both. Mój ojciec był bardzo troskliwy, troszczył się zarówno o mnie, o moją mamę. My mother was a great role model on how to be a wife, and she was a very gracious mother. Spent a lot of time really teaching me and training me how to be a woman. Moja mama była również kobietą pełną miłości. Umiała miłość okazywać innym i uczyła mnie, jak być kobietą, która niesie uczucie miłości i okazuje je innym. And my mother was constantly serving others, so her focus was also outward. She wanted to help other people. Moja mama była również osobą, która bardzo usługiwała, niosła pomoc innym. Zawsze wypatrywała, gdzie może, komu może pomóc. I tego właśnie też się od niej nauczyłem, to właśnie zostało we mnie zaszczepione. So my life for the first 10 years was a storybook life, just like you read about in the fairy tales. Więc przez pierwsze 10 lat mojego życia moja rodzina, moje dzieciństwo wyglądało jak ideał z pięknej opowieści, niemalże z baśni. But my father died when I was 10 suddenly one evening. Ale pewnego wieczoru, kiedy miałem 10 lat, mój ojciec nagle zmarł. And as you can imagine, our life changed drastically at that point. I możecie sobie pewnie wyobrazić, nasze życie posypało się, rozsypało się jak domek z kart. 3 years later, my mother met another man who was a very gracious, kind man. 3 lata później moja mama poznała innego wspaniałego, miłego człowieka. And they got married. Pobrali się. And so my mom and I both expected the same kind of life that we had with my father. I ja i moja mama wyobrażałyśmy sobie, że teraz nasze życie wróci do tej starej rutyny, do tego wspaniałego życia we wspólnocie miłości. But it didn't turn out that way. Ale niestety nie stało się. My stepfather had 2 children that were very angry that their father had remarried. Mój ojczym miał już 2 swoich własnych dzieci z innego małżeństwa, te dzieci były bardzo pełne złości i gniewu. And he and my mother began to drink a lot just to deal with the stress of their life together. I oboje wtedy moi rodzice, czyli moja mama i mój ojczym, zaczęli pić, żeby w ten sposób próbować radzić sobie z tą nową sytuacją, w jakiej się znaleźli. And the result was that I was a very confused, troubled little girl because I didn't know what was happening in my life. I had no anchor.
W efekcie tego moje życie stało się bardzo rozchwiane. Nie wiedziałam tak naprawdę, czy mogę się oprzeć, czy mieć wsparcie w moich bliskich. Nie miałam już żadnej kotwicy, żadnego fundamentu. So when I was about 13, I mniej więcej w wieku 13 lat I met this man spotkałam tego at the movie theater. w kinie. And I didn't know anything about him, and he didn't know anything about me. Ja nie wiedziałam nic o nim i on nie wiedział nic o mnie. But I did know one thing. Ale wiedziałam o jednym. He had a reputation in our community of being a bad boy. On był znany w naszym środowisku lokalnym jako łobuz. And I was not allowed to be with his kind of people. My mother had said, no, you can't hang around with these boys. Ale moja mama mówiła mi zawsze, nie wolno ci się spotykać z takimi chłopcami. Absolutnie. Well, that didn't affect me at all because I was very headstrong at this point because I was angry about what was happening in my home. Ale to mnie zupełnie nie powstrzymało przed spotkaniem tego pana łobuza, który w zasadzie ucieczka do relacji, z którym była powodowana również pewną złością, jaką czułam ze względu na sytuację w moim domu. So I started meeting him at the movie theater. No i zaczęliśmy randkować ze sobą w kinie. So, as you can imagine, I'm with this angry young man, I'm an angry young girl, and we started a relationship. Więc możecie sobie wyobrazić dwoje ludzi pełnych złości, frustracji, goryczy w sobie, zaczynają wspólne życie, zaczynają związek. And the thing that was funny about it, I didn't even like him. I co jest w tym zabawnego, to tak naprawdę mi się w ogóle nie podobało. But he was an older man, so I was just like enthralled with his. Two years. Ale był ode mnie starszy, więc szukałam jako oparcia w starszym mężczyźnie, bo to 2 lata starszy był. Sadly, within a very short time, our relationship turned into an immoral relationship, and we started having sex. I bardzo szybko nasza relacja od takiego zwykłego spotykania się ze sobą przerodziła się w relację intymną. Zaczęliśmy ze sobą sypiać. We were inseparable. Byliśmy nierozerwalni. But all for the wrong reasons. Ale niestety ten nasz związek był przyciągnięty, złączony, sklejony wszystkimi tymi niewłaściwymi cechami. We never talked about our dreams or our future. Nigdy nie mówiliśmy o własnych planach, marzeniach, przyszłości. And we thought, well, we feel in love, so it must be the way it should be, and we can get married and make each other happy. No, mówiliśmy sobie, przecież czujemy się ze sobą dobrze, myślę, że się kochamy, więc to tak naprawdę wystarczy. Te emocje wystarczą. It didn't work that way. Ale to nie potoczyło się w ten sposób. We dated all through high school. Byliśmy ze sobą w związku przez całe liceum. Wayne was drafted into the army and he went to Vietnam. Wayne został następnie wezwany do stawienia się do wojska i wyjechał do Wietnamu. He was in the service for 2 years. Gdzie służył przez 2 lata. And then he came home. Następnie wrócił. And we were married within a month. I w ciągu miesiąca pobraliśmy się. And you know, we went into marriage with all the usual hopes and dreams that most young couples have. I weszliśmy w to małżeństwo z wielkimi oczekiwaniami, jak większość młodych małżonków. And the whole time we kept thinking we could change each other because we were so different. I cały czas myśleliśmy, że będziemy w stanie się nawzajem zmienić, bo przecież byliśmy tak różni od siebie. But we had so much baggage from our past. Ciągnęliśmy ze sobą tyle bagażu przeszłości. That my desire for a kind and loving man, like my father, didn't come true. I moje oczekiwanie, moje pragnienie, żeby spotkać mężczyznę mojego życia, który będzie tak dobry jak mój ojciec, nie spełniło się. And his desire for a woman that would be sweet and gentle didn't come true. A z kolei Wayne'a oczekiwanie czy marzenie, żeby spotkać piękną, delikatną kobietę, również się nie spełniło. As a result, our home became a war zone. I w efekcie tego nasz dom, nasze małżeństwo stało się jak strefa działań wojennych. We started fighting on our honeymoon and just kept right on going. Zaczęliśmy już się kłócić ze sobą podczas miesiąca miodowego i potem już cały czas, z dnia na dzień w zasadzie ta kłótnia trwała.
By the nieustannie. time we got home from our honeymoon, I was beginning to question whether I had lost my mind to marry him. Jeszcze zanim w ogóle wróciliśmy z miesiąca miodowego, to już się zastanawiałam, czy ja obym nie postradała zmysłów, że podjęłam decyzję, by wyjść za mąż za tego człowieka. But because I'm a fighter, Ale ponieważ jestem waleczna, I thought I can change him. I can just do all the right things and he will be different. to ja pomyślałam sobie, ja go zmienię, ja spowoduję, że on będzie tak, jak powinien być. So he dug in and said, "You're not changing me." Ale on powiedział, hola, nie będziesz mnie zmieniać. So these are the things that describe the first 8 years of our marriage. I tak mniej więcej wyglądało pierwsze 8 lat naszego związku małżeńskiego. Wayne was constantly insulting me. Wayne cały czas mnie obrażał. I was a little teeny tiny thing and he used to tell me I was a fat pig. Ja byłam bardzo szczupłą, smukłą kobietą, a on mi ciągle mówił, że jestem grubą świnią. What we're sharing with you is not, we're just telling you the truth about the way we were. To, co opowiadamy, to jest wersja, And we're ashamed of the way we treated each other. to jest historia, która nie jest, jakby zawiera wszystkie drastyczne elementy. Dzielimy się dlatego, żeby pokazać wam, jak wyglądało nasze życie. But you have to understand, this is the way we were. Musicie zrozumieć, tacy byliśmy, to tak wyglądało nasze życie. Pokazujemy wam wszystkie detale. We were both very selfish. Oboje byliśmy bardzo samolubni. I nagged him constantly. Ja ciągle zrzędziłam za uszami. Yeah, I was into gambling. A ja z kolei lubiłem sobie zagrać w hazard. At one time I owned a pool hall. Kiedyś wygrałem zakłady bukmacherskie. Ustawiłem i wygrałem. And I was also into pornography. A także ciągnąłem pornografię. I lied a lot. Także dużo kłamałem. When I lost money, Kiedy gubiłem pieniądze albo traciłem pieniądze, when I won money, I told her I won money. to się nie przyznawałem do tego, ale kiedy wygrywałem, to I szybko told her biegłem. all our bills are paid. Mówię, wszystkie nasze rachunki będą zapłacone. Most of the bills weren't paid. I okazywało się, że praktycznie żaden nie był zapłacony. I became very verbal and verbally abusive towards her. I stałem się bardzo agresywny słownie. And I emotionally abused her in terms of I would threaten her constantly. I'm leaving, I'm out of here, I'm gone. A także stosowałem taki szantaż emocjonalny, że o, ja odchodzę, zostawię cię, nie chcę już być z tobą, zostaniesz sama, zobaczysz. I would manipulate her. I manipulowałem ją w ten sposób. Manipulate her with anger. Manipulowałem ją moją złością. If she did something I didn't like, I'd get very angry and manipulate her to just back down. I jak robiła coś, co mnie się nie podobało, to ja się wściekałem tylko po to, żeby ona się wycofała, żeby wycofała się ze swojej decyzji. I would threaten her in such a way that I would make her fear. She'd be afraid of me. And then she'd do what I wanted. I mój gniew był nakierowany na to, żeby zmuszać ją do zrobienia tego, czego ja chcę, żeby ona zrobiła. Albo żeby ją odwieść od tego, co ja nie chciałem, żeby zrobiła. And sadly to say, there was adultery on my part. I skończyło się to związkiem pozamałżeńskim, zarówno dla mnie, jak i dla mojej żony. Wtedy oboje byliśmy cudzołożnikami. Living together and lonely. Byliśmy ludźmi, którzy byli razem, ale tak naprawdę żyli zupełnie osobno. Byliśmy samotni. With constant threats of divorce. I z ciągle wiszącą groźbą rozwodu. Things got so bad that Wayne actually was thinking about what it would be like to rape a woman because he had gotten so addicted to pornography that nothing satisfied him anymore. I mój mąż wtedy był tak mocno uzależniony od pornografii, że miał wizję pragnienia, żeby zgwałcić kobietę, bo już inny rodzaj seksu nie sprawiał mu przyjemności. No, he didn't do that, thank the Lord. Oczywiście nie zrobił tego, chwała Bogu, But he thought about it. ale myślał o tym. Somewhere in the midst of all these 8 years, I became pregnant with our daughter. Gdzieś pośród tych burz, tych 8 lat zaczęłam ciążę.
And I thought surely things were going to change now, you know, everybody knows a baby brings a family together. Pomyślałam, no skoro będziemy mieć teraz córeczkę, to ta córeczka nas połączy, że to dziecko da nam nowy początek. And that didn't work because he didn't like little children, so he stayed gone more. I to tak naprawdę okazało się był zupełnie odwrotny efekt, bo Wayne nie lubiał dzieci, więc nie było go w domu jeszcze więcej. And I started getting very bitter in my heart because I kept thinking, why can't I change him? Why do I not satisfy him? I wasn't enough for him. Zaczęłam być bardzo zgorzkniała w swoim sercu, ponieważ myślałam, dlaczego ja nie mogę zdobyć, dlaczego ja nie mogę, ja jako kobieta, dać mu tej satysfakcji, zaspokojenia, którą potrzebuje jako mężczyzna. About a year and a half after our daughter was born, Mniej więcej 1,5 roku od momentu urodzin naszej córki I started going to a church around the corner from our home. zaczęłam chodzić do niewielkiego kościoła, który był niedaleko naszego domu rodzinnego. And for the first time in my life, I was offered hope. I pierwszy raz w życiu ktoś powiedział mi, zaproponował mi, dał mi drogę ku nadziei. I heard the message that Jesus had died for my sins and could make a change in my heart. Usłyszałem, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i On może tak prawdziwie przynieść zmianę do mojego życia. And thank the Lord, as I gave my life to Him, He started to change my heart and my attitudes. I naprawdę chwała Bogu, że kiedy ja to uczyniłam, Bóg zaczął zmieniać moje życie, zaczął przemianę, zaczęła się wykonywać przemiana mojego serca, mojego życia. And within a very short amount of time, I started realizing that there was something that God wanted me to do that was bigger than what I could even imagine. I w krótkim czasie zrozumiałam, że jest przede mną coś więcej w życiu, co powinnam odkryć. Z Bożą pomocą zaraz będę w stanie to uczynić. So I started changing. I zaczęłam się zmieniać. And I started serving Him. I zaczęłam służyć jako kobieta, która chce zdobyć swojego męża. And He started noticing a difference. I on zaczął widzieć różnicę. You were talking about Let's advice. Oh, this. What you tell me? There was a season where she really sensed that God had a lot in store for her, but she couldn't figure out how she would do that with me being a lost man, not knowing Jesus. W pewnym momencie moja żona, jak już przed chwilą wspomniała, odkryła nowe życie i zrozumiała, że jest coś więcej, co można odkryć, coś więcej, co dałoby prawdziwą satysfakcję w życiu. Ale powiedziała, że jak teraz, mając tak zgubionego, zatraconego człowieka obok siebie, swojego męża, jak mogę to zrobić? So I went to my pastor and I said, I think I should divorce my husband because God has called me into ministry. I poszłam do mojego duszpasterza w kościele i powiedziałam mu, no myślę, że powinnam rozejść się z moim mężem, bo Bóg ma dla mnie coś więcej, ma wielki plan dla mojego życia. And he just went into a panic. No, it doesn't work that way. That's not the way God does things. I pastor powiedział mi, nie, to nie tak, to nie w ten sposób, Bóg tak nie działa. So he encouraged me to stay in the marriage and make it work, and he started teaching me how to help my husband. I ten pastor zaczął pomagać mi, zaczął prowadzić mnie, jak być lepszą żoną, w jaki sposób to małżeństwo można uzdrowić. Now, during this time, unknown to Sherry, I began to look at the Bible. I w tym czasie ja z kolei odkryłem Biblię. Before I would take her to church and drop her off and leave. I czytałem ją, zanim jeszcze odwoziłem moją żonę do kościoła. Bo ja ją zawoziłem, potem ją przywoziłem z kościoła. But now I started to listen. I stayed and listened. I tego dnia pamiętam, o którym teraz mówię, pojechałem razem z nią, wszedłem do kościoła i zacząłem słuchać. And there came a point where I realized that I was a sinner. I przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy zrozumiałem, że jestem grzesznikiem. And that I needed forgiveness. I że potrzebuję przebaczenia. I needed a relationship with God. Że potrzebuję mieć relację z Bogiem. And so I did what the scripture says. I zrobiłem to, co mówi Biblia. I repented of my sin. Pokutowałem z mojego grzechu. And I trusted Christ to
I zawierzyłem swoje życie Jezusowi Chrystusowi jako Panu mojego życia. And right away, I knew I was supposed to preach the gospel. I niemal od razu wiedziałem, że będę kaznodzieją, że będę mówił o Jezusie innym ludziom. But there's a problem. Ale jest mały problem. Remember, I'm not a people person. Pamiętacie, mówiłem na początku, że ja nie bardzo lubię ludzi. I like to be alone. Lubię być sam. And so I thought, God, you made a mistake. I mówię, Boże, to chyba są myśli nie od Ciebie w takim razie. And because I thought God's made a mistake, I ran from God's call on my life. I ponieważ pomyślałem, że to chyba była pomyłka, moja myśl, że powinienem głosić innym o Ewangelię, o zbawieniu, i w ten sposób odwróciłem się od Boga. I tried to get away from what God was calling me to do. I uciekałem zupełnie w przeciwną stronę od tego, do czego Bóg mnie przeznaczył. And basically I tried to prove to God that He called the wrong man. I próbowałem za wszelką cenę udowadniać Bogu, że powołał niewłaściwą osobę, wybrał niewłaściwą osobę. So I went back to my old life with a fury and passion. I z pełną siłą, z impetem powróciłem do starego życia. I got worse than I was before. Moje życie stało się jeszcze gorsze niż wcześniej. Some people say, well, how can that be? Ktoś mówi, no jak to jest możliwe? Simple. You either walk with God or you don't walk with God. If you walk with God, it gets better. If you don't walk with God, it gets worse. To jest bardzo proste. Jeśli idzie się za Bożym powołaniem i jest się posłusznym Bogu, to Twoje życie staje się lepsze. Jeżeli odwracasz się od Niego, to Twoje życie staje się jeszcze gorsze niż było wcześniej. And so I was getting worse and worse and worse. I moje życie to była tak naprawdę spirala w dół, ciągnąca w dół. And I was getting angrier and angrier and angrier. Pogrążałem się coraz bardziej, a ja z kolei, jako żona, stawałam się coraz wścieklejsza. Byłam pełna gniewu. So when he threw up to me the idea of divorce, I kiedy Wayne już po raz kolejny groził, że się ze mną zwiedzie, I packed his bags and had them out on the door waiting for him when he got home from work that day. to kiedy wyszedł do domu i pożegnał mnie tym słowem, rozchodzę się z Tobą, ja spakowałem jego rzeczy, wystawiłam na zewnątrz i czekały wszystkie ładnie spakowane, aż wróci z pracy. Now before I had done that though, I had gone to my pastor for counsel. Zanim to się stało, to jeszcze pojechałem do mojego pastora, żeby się go poradzić. Not the pastor that I originally talked to because we had moved. To był już inny człowiek niż ten, z którym rozmawiałam wcześniej, który był już pasterzem moim na początku. And unwisely, he counseled me by himself. I bardzo nierozważnie, nierozsądnie on radził mi jakby sam na sam ze mną. And he was having marriage problems. Bo i okazuje się, że to był błąd, podwójny błąd, bo on też miał problemy w swoim małżeństwie. And I was young. A ja byłam młodą, And I was crying. zapłakaną And he kobietą. comforted me. I on dał mi pocieszenie. And we got involved in an adulterous relationship that lasted several years, to my shame. But that's what happened. Rozpoczynając ze mną z kolei intymne współżycie i oboje byliśmy już wtedy w cudzołóstwie. During that time, I became pregnant. W tym czasie zaczęłam ciążę. And because this man had very dark hair and big black eyes and my husband is blonde, Ponieważ ten pastor miał kruczo-czarne włosy, czarne oczy, I figured that the best thing to do would be to have an abortion so I wouldn't get found out. a z kolei I wanted to hide my sin. mój mąż był blondynem i miał jasne oczy, no to stwierdziłam, że jak się urodzi dziecko, to będzie wiadomo, że to nie jest dziecko mojego męża, więc trzeba co zrobić? No trzeba dokonać aborcji. I was appalled at the depth I had sunk to with my sin. I byłam w szoku sama, jak myśl przyszła, że pogrążyłam się w takie otchłanie zła. And in that time is when Wayne threatened me with divorce and I packed his bags and so we separated. No, ale jak mówiłam wcześniej, Wayne po raz kolejny straszył mnie rozwodem, no i tak stało się. Rozstaliśmy się. And we were separated for 9 months. I byliśmy w separacji przez 9 miesięcy. After the first few months, I realized I don't want to do this. Przez pierwsze kilka miesięcy już
po rozstaniu zrozumiałem, że to jest nie tak, coś jest nie tak. And I began to get my heart right with the Lord again. I zacząłem jakby oczyszczać moje serce, zacząłem na nowo jakby starać się mieć lepsze myśli, lepsze postępowanie. And I decided, Lord, I will follow you. I'll do what you want me to do. I powiedziałem, Panie, jeżeli pójdę za Tobą, to będę czynił wszystko to, co chcesz, żebym czynił. And I asked Sherry if I could come home after about a couple of months. I po mniej więcej 2 miesiącach od naszego rozstania zapytałem się, czy mogę wrócić do domu. And I said, over my dead body. A ja powiedziałem, tak, po moim trupie, no dokładnie. And then next week he would come and say, please let me come home. And I would say, no. Czyli absolutnie nigdy. I on mówi, proszę, pozwól mi wrócić do domu. Ja powiedziałem, nie. This went on for 6 months. Every single week he would ask me to come home. I on prosił mnie o możliwość powrotu do domu co tydzień przez 6 miesięcy. Well, of course he had gotten right with God. I on swoje życie z Bogiem naprawił. And I was seeing change in him, which made me angrier. I ja widziałam, że jego życie się zmienia. I widziałam, że jego życie staje się lepsze. I to mnie jeszcze bardziej wścieczyło. Because I was still living in sin and enjoying my sin. Bo ja z kolei cały czas żyłam w tym związku z Bożym i cieszyłam się z tego powodu. But we had this little girl. Ale mieliśmy przecież córeczkę. Who kept saying, Mommy, when's Daddy coming back? I miss Daddy. Córeczkę, która cały czas mówiła, mamusiu, kiedy tatuś wróci? Ja chcę być z tatusiem. Now remember, I was involved with my pastor and I'm playing the church game. I was being very proper. Nobody knew I was sinning. I pamiętajcie, że wtedy byłam w związku z tym mężczyzną, z pastorem. Ale udawałam przed wszystkimi, że jestem bardzo dobrą, pobożną kobietą. Także żeby nie było nawet drobnego pozoru jakiegoś zła w moim życiu. So I decided I would do the spiritual thing and let him come home for our daughter's sake. I powiedziałam do siebie, no muszę teraz zrobić ten duchowy krok, właściwy, ten Boży krok, żeby go zaprosić do domu, żeby przynajmniej spędził czas z naszą córką. And I told him, look, you can come back, but don't expect anything from me. I mówię do mojej mamy, możesz wrócić do domu, możesz przyjść na chwilę, ale nie spodziewaj się, że to cokolwiek zmieni. I don't love you and I don't even like you. Nie kocham Cię i wiesz co, nawet mi się już nie podobasz w ogóle. And he said, oh, thank you, I'd love to come home. A on mówi, dzięki, fajnie, to przyjadę. And you know, God works in such a wonderful way. I wiecie co, Bóg naprawdę działa w niezwykły sposób. He came home and immediately started serving me. On przyjechał do domu i wiecie co zaczął robić? Zaczął mi pomagać. If he asked me for chicken, I'd give him something I knew he hated. I never asked you. Well, no, you didn't ask me. If he asked me for roast beef, I'd give him chicken because he didn't like it. I ja robiłam mu na złość w tym czasie, przyjeżdżał do domu, bo mówi, kochanie, ugotuj mi na przykład rozbew wołowy, a ja mu specjalnie gotowałam wtedy kurczaka. If he asked me to wash his clothes, I would do something different. I wouldn't wash his clothes. Jak prosił mnie, żebym mu wybrała rzeczy, to ja robiłam wszystko, żeby tego nie zrobić. And the thing that was so funny is in the old days, he used to go into a rage if I didn't do what he asked. I wiecie co, kiedyś w przyszłości, gdybym ja odmówiła zrobienia czegoś, co on chce, to wpadał w furię. And now he started thanking me for doing whatever I did that he hadn't asked me to do. A tym razem on mi dziękował nawet za to, za zrobienie czegoś, o co mnie nie prosił. Zrobienie czegoś zupełnie odwrotnego. And he'd get up in the morning and he'd make the bed and he'd fix me coffee. Wstawał wcześnie rano, żeby zaparzyć mi kawę, potem słał łóżko, jak już wstaliśmy. I mean, he was a totally different man. On był zupełnie innym człowiekiem. And I would deliberately do things to try to make him angry to prove that he hadn't changed. I ja specjalnie go wkurzałam, żeby udowodnić mu, że on się w ogóle nie zmienił. To jest kłamstwo. Because I hated him. Bo go nienawidziłam. I wanted an excuse to leave him. Szukałam wszelkiego powodu, żeby usprawiedliwić fakt, że go zostawiłam. Well, to make a long story short, Dobra, skracając troszkę tą długą historię, over the next 2 years, God began to work in my heart.
Przez następne 2 lata rozpoczęła się Boża praca w moim sercu. As Wayne modeled for me the love that Jesus has for his church. I Wayne okazał mi miłość i współczucie taką, jaką Jezus ma dla swojego Kościoła. And my heart began to melt. I moje serce, skamieniałe serce zaczęło kruszeć. And I repented. I pokutowałam. And I asked his forgiveness. I w końcu prosiłam o przebaczenie. Prosiłam go o przebaczenie. And we began to work on our marriage. I zaczęliśmy wspólną pracę nad poprawą naszego małżeństwa. By simply doing what the Bible said to do. Po prostu idąc za wskazówkami, które odkrywaliśmy w Bożym Słowie. And see, the root problem was we were so different that we were trying to change each other. I korzeniem problemu było to, że będąc tak od siebie różnymi, próbowaliśmy się na siłę zmieniać. Because we didn't understand that differences are good and not bad. Bo nie rozumieliśmy, że różnice pomiędzy nami nie są wcale ku złemu, ale mogą być ku dobremu. So now here we are, 50 years later. I oto jesteśmy, stoimy przed wami 50 lat po. We're madly in love with each other. Po tym, jak się pierwszy raz pokochaliśmy. We are each other's best friends. I teraz bardzo się kochamy. Jesteśmy dla siebie wspaniałymi przyjaciółmi. We get to travel all over the world and share our story with other people. I jeździmy po całym świecie, dzieląc się naszą historią z wieloma ludźmi. And God uses the mess that we made. I Bóg używa tego bagna, tego chaosu naszego życia z przeszłości, to help others find hope through God. aby pomóc innym, którzy są w tej sytuacji, znaleźć nadzieję i wyjście. So tonight, the first session of this whole marriage weekend is going to be teaching you about the differences between men and women so that maybe you can understand why you're so different from the people you're attracted to. I dzisiaj, rozpoczynając ten cały cykl, jak wcześniej tutaj pan prezes powiedział, cykl, który będziemy jutro kontynuować podczas tych 3 sesji, dzisiaj będziemy mówić o różnicach między mężczyznami i kobietami, żeby to pomogło nam zrozumieć, dlaczego te różnice, które są pomiędzy nami, wcale nie muszą być ku złemu, wcale nie muszą być destruktywne. How many of you are unmarried? Ile osób na sali nie jest w związku małżeńskim? Decent amount. Okay, you guys take really good notes. I te osoby szczególnie powinny słuchać i robić notatki. And hopefully, if you find the right person, you won't be disappointed because you'll understand why you're different. I mamy nadzieję, że dzięki temu, kiedy znajdziesz swojego partnera czy partnerkę życiową, że nie będziesz rozczarowany, że ona jest inna niż ta, o której myślałeś, że będzie.